Wczorajszy satsang był dla mnie wykręcający, natomiast zmusił mnie do głębszego spojrzenia i głębszego badania. I dzięki satsangowi mogę rozpoznawać, że to ja, moje, mnie, uwierzone sprzed lat, jest iluzoryczne. I też zaczynam zauważać, że to, co wydarza się w mojej głowie, to cmentarzysko wspomnień, ocen, różnych historii. I dzięki temu wglądowi i obserwacji tego, ta wiara w myśli zaczyna słabnąć. Natomiast zaobserwowałam i pojawiły mi się pytania, czy przy jednoczesnym widzeniu myśli mogę być dalej sklejona z emocjami, z emocjonalnością i ten właśnie lęk, wstyd, zażenowanie, czy poczucie odrzucenia, czy nawet radość i wszystkie inne emocje przez tego pośrednika nie mogą być wyrażone. I gdzie pomijam tego pośrednika? Chciałabym to sprawdzić z tobą, chyba że jest jeszcze jakieś Gdzie inne pytanie. pomijasz, ale jakby przeszkadza ci to, że czujesz ten wstyd, zażenowanie, czy nawet radość, że te rzeczy, że je odczuwasz, to ci przeszkadza? Nie, nie. Mhm. Tylko zobaczyłam i przyszło mi pytanie Mhm. i zobaczenie, że to są moje emocje, mnie, ja. I gdzie pomijam to właśnie, to zobaczenie, A że dlaczego myślisz, że pomijasz? Dlaczego, właśnie dlatego dlaczego myślisz, że pomijasz? Teraz mówisz o tym przytomnie i zupełnie klarownie, tak? Wiecie, myśli, kiedy przemykają przez świadomość myśli, to one są takie dość błyskawiczne, szybkie, prawda? I łatwiej, dużo łatwiej jest powiedzieć, że nie jestem tą myślą i że ona właśnie w zasadzie niewiele mówi, tak? Natomiast emocje i takie szczególnie zagłębione dłużej, no to jakby kiedy ona przychodzi, jakaś emocja, to na pewno nie trwa sekundy, tylko trwa dłużej. No ale dlaczego po prostu emocje mają to do siebie, że trwają dłużej? Ale czy musisz tam, wiesz, jeszcze sprawdzać i patrzeć, czy tam jest nie wiadomo co doklejone? Wiesz, to jest tak jakby teraz chcieć nadpracowywać coś więcej. Zobacz, czy mm, tego sobie nie robisz przypadkiem. bardziej poczułam, że może pojawiło się we mnie jakieś przekonanie, że uczucie, że nie jestem uczuciem, nie jestem emocją, które dla mojego organizmu i uwarunkowania powodują, że ja to oddzielam, a poczułam, że może ja właśnie mam powiedzieć, że jestem tą emocją. Wiesz co, nie wiem, czy musisz powiedzieć, że jesteś, ale tak, wpuścić ją na pewno. I nad niczym się nie zastanawiać. No po prostu wpuścić je, tak. I brać je pełnymi garściami. I się nie zastanawiać, ojej, no tak, to już mam za sobą myśli. Wiecie, no tego może być bardzo dużo. Mam za sobą myśli, ale jeszcze te emocje się mnie trzymają. Niedobrze. Najprostsza droga wpuścić po prostu. Tak samo, czy na przykład jakiś stan mamy, jakiś stan, który bywa, że w jakimś stanie jesteśmy bardzo, bardzo długo. Czy nawet jakaś emocja utrzymuje się w nas tygodniami. Czyli to, co wyraziłam, może zasugerować, że oddzielam myśli od emocji. Wiesz co, może sugerować, że czekasz na jakieś, że na coś czekasz po prostu w związku z tym. Wiesz, jeśli będziesz miała większy dystans do emocji, tak naprawdę to nic nie zmienia w niedualności. Jeszcze raz? Nawet jeśli będziesz miała dużo większy dystans do emocji, Mhm. to w niedualności nic nie zmienia, bo w niedualności jesteś przyjęta dokładnie taka, jaka jesteś i możesz robić wszystko. Totalnie wszystko. I dać sobie wolność przeżywania. I wiecie, ja nie jestem w stanie tego opowiedzieć, jak to jest, kiedy właśnie dajemy sobie to prawo. Nie mogę wam tego opowiedzieć. To po prostu musisz popróbować, posmakować, właśnie pozwalając sobie. Właśnie wczoraj sobie pozwoliłam Widziałam. na tą szczerość. I super. I coraz więcej tego masz. To już nie pierwszy raz się dzielisz w ten sposób. Kiedyś to było tabu, dzisiaj coraz mniejsze.
Ale znowu też, żebyśmy nie chcieli z tego zrobić nie wiadomo czego, bo satsang naprawdę często brzmi w taki sposób, że wiecie, jest przed satsangiem i po generalnie. I po to wszystko już się powinno zmienić. Wszystko. I nawet dzisiaj mnie pytaliście na stołówce, no ale jak ty, Nitya, żyjesz? Jak ty żyjesz? No żyję. Na pewno jest taki etap bardzo intensywny w satsangu naszego budzenia się, że bardzo dużo się dzieje. Na pewno jest taki etap i ty jesteś w takim, Marta, w takim procesie, tak? Ale uważajmy na to, co nasza głowa z tego robi. Gdzie ja jeszcze tam się może sklejam, nie wiadomo. Gdzie jeszcze jestem nie na miejscu, gdzie jeszcze No, jest ze mną coś nie tak i tak dalej. Dokładnie. Tu widzę, tu spoko, ale tu Tak. no, tego kawałka to ja tego nie rozumiem. No przecież bardzo klarownie przed chwilą o tym mówiłaś. Nie, ja tego nie rozumiem może, albo coś tam jeszcze sklejam może, ale to przyjrzyj się, gdzie sklejasz i co? Czy na pewno sklejasz? Bo jeśli się tam podejdzie i zobaczy, to okazuje się, nie, nic się nie skleja. Taki tworzysz sobie film. No, zawsze jest ciekawe to, że my jednak wybieramy ten film, który po prostu jeszcze może się kręcić dalej. Może być jeszcze robota do zrobienia, a ty jeszcze możesz nie być szczęśliwa. Trochę, na szczęście. Na szczęście jeszcze mogę sobie trochę pocierpieć. Na szczęście jest jeszcze trochę roboty do zrobienia. Takie wiecie, to ja często mówię o tym, to po prostu taki prysznic tego wszystkiego. Nie, wiecie, w przebudzeniu to trochę jest tak, że albo jest, albo go nie ma. I nie mówię, że na całe życie do przodu, bo tego się nie da stwierdzić, ale w danej chwili albo jest, albo go nie ma. Trzeźwość, brak trzeźwości. Natomiast my tak lubimy też wierzyć w tą drogę, takie, no już jestem na tej drodze tyle, takie 80% to już mam za sobą. No już, a teraz albo często do mnie mówicie, no wszystko jest dla mnie jasne, no tylko ten jeden taki mały kawałek. Taki, albo mówicie do mnie wtedy, ta ostatnia rzecz już mi została. Ostatnia już z tego. O Boże. No tak, Ta ostatnia rzecz. te emocje. Nie. Wiecie, ostatnia, czy przedostatnia, czy to jest 99, czy to jest 1, na to samo wychodzi. Na to samo wychodzi, to jest identyczne. I trzeźwość jest z chwili na chwilę, wiecie, jakby iluzja zasłaniania się tego, że nagle zaczniemy wierzyć w ten 1%, że tam jest jednak do zrobienia coś. Potencjalnie może się nakładać z chwili na chwilę. Dosłownie zaraz staniesz, odejdziesz i za chwilę może ci coś wskoczyć. I będą takie próby. Ty masz się tylko otrzeźwić. Ojej, ojej. Tylko tyle. Dziękuję. Dzięki.